Niezależnie od tego, na jakim etapie z podejmowaniem decyzji zakupowych odnośnie sprzętu audio jesteś, czy dopiero rozważasz taką ewentualność, czy jesteś na znacznie wyższym etapie, czy też poziomie, czekają Cię zakupy. Audio ABC, Z jak zakupy. Zakupy to coś, o czym właściwie nie rozmawiamy w audio, chociaż każdy z nas wcześniej czy później musi iść do tego sklepu wybranego i coś kupić, coś wybrać. Dlaczego często te nasze wybory są nietrafione? Co takiego zdarza się pomiędzy podjęciem decyzji, wyborem, że te wybory bywają nietrafione? Co mogłoby sprawić, aby wybory te były korzystne dla nas? I jeszcze inaczej, co takiego wydarza się, że pod wpływem emocji podejmujemy niewłaściwe decyzje? Temat nie jest stricte związany z audio, ale w audio przybiera specyficzne rozmiary, bowiem audio nie jest w tej chwili taką branżą, taką powiedziałbym dyscypliną kultury, która sprawia, że nasze zakupy są prawie że bezkosztowe. Przeciwnie. Audio w dzisiejszych czasach to raczej wydatek niemały i często taki, który podejmujemy na kilka lat. Co sprawia, że popełniamy błędy? Albo inaczej, co powinniśmy robić, aby takich błędów zakupowych unikać i nie narażać się na niepotrzebne wydatki? Zanim przejdę do wytypowania kilku takich punktów, o których myślę, które mogłyby Państwu pomóc, mogłyby Wam pomóc. Słyszałem, że nie powinienem zwracać się w tych filmach per państwo, bowiem to tworzy dystans. Cały czas nad tym pracuję. Otóż, co takiego moglibyście robić, aby unikać nietrafionych zakupów w kontekście audio? Zanim przejdę do tego tematu, chciałbym przywołać lekturę jednej książki związanej z NLP i z tym, jak wygląda mechanizm decydowania i kupowania. Co takiego się wydarza, że podejmujemy decyzje zakupowe. Nie chcę jednak się bardzo zagłębiać, tylko dosłownie 2 zdania na ten temat. Nie pamiętam autora, w każdym razie jest to jakby ogólna zasada NLP, która mówi o tym, że żeby dokonać zakupów, szczególnie tych droższych zakupów, no bo nie ma problemu, jeżeli chcemy kupić na przykład jogurt, decydujemy, czy ma mieć mniej cukru, czy więcej białka i tyle, i jaki ma smak. W przypadku zakupu urządzenia audio, czasami za dosyć dużo pieniędzy, ta decyzja jest obarczona większym napięciem, większym stresem. Co się wydarza? Wydarza się coś takiego, że po pierwsze pojawia się wyobrażenie potrzeby może w ten sposób, że potrzebujemy mieć to dane urządzenie. Pojawiają się w związku z tym emocje, które nam mówią: wydaj więcej, będziesz miał ładniejsze, będziesz miał droższe, będziesz miał fajniejsze i tak dalej, i tak dalej. W tych wyższych rejonach finansowych jednak same emocje nie wystarczają, bo mamy do czynienia z racjonalizowaniem. Nasza druga półkula musi sobie to uzasadnić, jakby wytłumaczyć. I wtedy w grę albo do gry wkraczają właśnie procesy racjonalizowania. Odwołujemy się do tego, jak ten sprzęt wypada na wykresach na przykład, jakie są recenzje tego sprzętu, kto go używa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te 2 elementy, czyli z jednej strony element emocji, takich rozbuchanych, muszę to mieć, a z drugiej strony element racjonalizowania, spotkają się w jednym miejscu, wtedy następuje duża szansa, że ten zakup dojdzie do skutku. No dobrze, on dochodzi do skutku, a my po jakimś czasie jesteśmy niezadowoleni i wynika to prawdopodobnie z kilku błędów, które w audio są popełniane nagminnie, a które raczej odwołują się do naszej właśnie psychiki, dlatego przytoczyłem ten krótki przykład związany z NLP, niż do naszych umiejętności związanych ze słyszeniem, czy też ze słuchaniem muzyki, czy też dźwięku. A więc spróbujmy sobie wytypować kilka takich punktów, które w przyszłości pomogą nam nie popełniać błędów zakupowych, albo odwołując się do jednego z moich odcinków wcześniejszych, pozostać audiorozsądnym, bo przytaczałem kiedyś taki cytat z Winstona Churchilla, którego bardzo, że tak powiem, szanuję za jego błyskotliwe stwierdzenia, który powiedział mniej więcej coś takiego, że człowiek rozsądny nie popełnia wszystkich błędów sam, pozostawia tę przyjemność innym. A więc co takiego musielibyśmy robić, żeby zostać audiorozsądnymi, żeby nie popełniać tych błędów? Ja, obserwując znajomych, bliższych i dalszych, ale też nieznajomych, zauważyłem kilka
elementów, które mogą nam pomóc w tym, aby unikać błędów. Pierwsze, co zauważyłem i sugerowałbym wystrzeganie się tego błędu, to jest coś, co nazywam nie słuchaj portfelem. Co mam na myśli? Nie słuchaj portfelem. Bardzo wiele osób kupując audio, decydując się na zakup audio, sprawdza, na jakiej półce cenowej jest dane urządzenie. Jakby pozycjonuje siebie względem tych półek. A mogę wydać tyle, mogę wydać tyle. To jest oczywiście naturalne. Natomiast w związku z tym pojawia się taka pokusa, bo jak wiecie, urządzenia audio współcześnie są tak konstruowane, że kuszą nas swoim wyglądem i my chcemy je posiadać, bo one są naprawdę dobrze zaprojektowane. Mówię designersko i zewnętrznie, bo to jest pierwszy kontakt z tymi urządzeniami. I my w momencie, kiedy, jak ja to nazywam, słuchamy portfelem, zaczynamy myśleć o tym, że to, co będzie droższe, nawet na maksimum naszych możliwości finansowych, będzie dla nas lepsze i sprawia, że nie pozostajemy otwarci. Zaczynamy się koncentrować na jednym konkretnym punkcie i na wybranych produktach. Sprawia to, że nasze wybory ulegają zawężeniu. Sam osobiście uległem kilkakrotnie zaskoczeniu, że to wcale nie droższe urządzenie było dla mnie lepsze. Bo de facto nie ma czegoś takiego jak najlepsze urządzenie. Możemy mówić, że urządzenie będzie najlepsze tylko i wyłącznie w kontekście tego, czego ty potrzebujesz. A więc ten pierwszy punkt, nie słuchaj portfelem, to taki apel, aby nie ograniczać się do jednej półki cenowej, do jednej strefy finansowej, w której pozostajemy. Czyli też taki apel, który jest związany z tym, pozostań otwarty do samego końca przed wyborem tego wybranego, wymarzonego urządzenia audio. Drugi punkt, który chciałbym umieścić na tej liście, też nazywam troszeczkę metaforycznie, nie słuchaj oczami. Co mam na myśli, nie słuchaj oczami? Otóż słuchanie oczami to taki dziwny proceder, który polega na tym, że wchodząc do salonu audio, przeglądając strony internetowe, czytając recenzje, my przypisujemy właściwości soniczne urządzeniom tak, jak one wyglądają. Te, które nam się bardziej podobają, uznajemy za te, które lepiej interpretują brzmienie i odwrotnie. Do czego to prowadzi? Bardzo często prowadzi to do tego, że chcemy kupić urządzenie, które ładniej wygląda, będzie się lepiej prezentować w naszym salonie i jesteśmy w stanie poświęcić aspekty brzmieniowe tylko dlatego, że coś lepiej wygląda. I mam taką anegdotę, która kiedyś przyszła mi do głowy, żeby naświetlić wam, o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie, że macie wadę wzroku. Idziecie do okulisty, ten okulista zaleca wam konkretny rodzaj szkła, potem idziecie do optyka, wybieracie oprawki i zapominacie o tych wskazaniach medycznych, tylko kupujecie okulary dlatego, że wam się podoba oprawka. Wybieracie te okulary, nie zwracając już uwagi na to, żeby one miały odpowiednie właściwości lecznicze dla was. Ta być może troszeczkę na wyrost metafora ma nam właśnie przypomnieć o tym, że sprzęt do słuchania muzyki służy do słuchania muzyki. Tak jak okulary służą do korekty wzroku. Okulary lecznicze oczywiście, bo można myśleć jeszcze o okularach przeciwsłonecznych, tam problem jest mniejszy. A więc nie słuchaj oczami, to też taki apel, aby przypominać sobie cały czas, iż w tej procedurze słuchania muzyki używamy naszego zmysłu słuchu, a nie zmysłu wzroku. I oczywiście nie mówię o tym, że wygląd nie ma znaczenia, bo ma. Natomiast jeżeli nie chcemy sami siebie ściągnąć na złą stronę, jeśli chodzi o wybór urządzeń do słuchania muzyki, bądźmy tutaj uważni, żeby wygląd urządzenia nie przeważył nad jego właściwościami sonicznymi. Trzeci z punktów, który chciałbym tutaj wypunktować, to coś, co jest związane z czytaniem. Nazwałem go, odwołując się do swojego jednego z ulubionych filmów animowanych Pingwiny z Madagaskaru. Kto nie czyta, nie błądzi. Oczywiście jest to przekręcone do góry nogami, bo wszyscy znamy powiedzenie, kto czyta, nie błądzi.
Natomiast mój apel tutaj jest właśnie o rebur, to znaczy jakby na opak, kto nie czyta, nie błądzi. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w momencie, kiedy przechodzimy do tego procesu racjonalizowania zakupów, mamy tendencję do skupiania się bardzo na tym, co zostało napisane przez recenzentów i jakie są wykresy tego urządzenia. Znam osobiście niemałą grupę ludzi, którzy są w stanie wymienić wszystkie modele, wszystkich urządzeń audio, ale większości z nich nigdy nie słuchali. Można z nimi prowadzić wręcz fascynujące rozmowy, natomiast finalnie to są tylko rozmowy teoretyczne. A więc gdybym miał tutaj wytyczyć jakieś granice, to nie mówię o tym, żeby w ogóle z tego nie korzystać, tylko mówię, żeby ten element znowu nie był elementem przeważającym. To, co jest ważne, to to, żebyśmy wiedzieli, jak to urządzenie może zostać wpasowane do naszych konkretnych potrzeb, bo o to przede wszystkim chodzi. I tutaj zmierzamy do kolejnego punktu. Tym punktem jest rozmiar ma znaczenie. Ten punkt właściwie mówi nam o jednej bardzo prostej rzeczy, że musimy dopasować, i mówię tutaj myśląc szczególnie o kolumnach do naszego pomieszczenia, musimy je dopasować nie tylko do naszych potrzeb, do naszych wyobrażeń, oczekiwań, do tego takiego audiostereotypu, że większe jest lepsze. Musimy je dopasować do swojego wnętrza, bo to właśnie wnętrze i relacja, szczególnie kolumny z tym wnętrzem, będzie budować dla nas albo lepszy dźwięk, spektakularny może, albo będzie to dźwięk nie do zniesienia. Więc dopasowanie tego do naszych konkretnych wnętrz jest równie ważne jak dopasowanie tych urządzeń do naszych potrzeb. Więc rozmiar ma znaczenie nieco prowokacyjne, nieco prowokacyjny punkt, ale taki, który mówi i przypomina o tym, aby te urządzenia, które trafiają do nas na półkę, były skorelowane z naszym wnętrzem i mam tutaj na myśli przede wszystkim oczywiście kolumny. Kolumny, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z naszym pomieszczeniem. I to właściwie są takie podstawowe elementy, na które zwracałbym uwagę podczas podejmowania zakupów. Natomiast na koniec mam jeszcze rekomendację. Ta rekomendacja odwołuje się do tego, aby ten nasz zdrowy audiorozsądek oprzeć jeszcze na możliwości posłuchania tego, co zamierzamy kupić u nas we wnętrzu, u nas we własnym mieszkaniu, w domu. Dlatego, że dopasowanie tego do tego wnętrza i do reszty naszego ewentualnego systemu może się okazać sprawą kluczową. A w kolejnym odcinku Audio ABC spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co takiego moglibyśmy zrobić, aby sprzęt, który już kupimy, zagrał w naszych wnętrzach najlepiej jak to możliwe.